Dobrze jest się uczyć na własnych błędach, ale jeszcze lepiej na cudzych. Zwłaszcza, że bywają one kosztowne. W tym odcinku o pułapkach, które czyhają na przedsiębiorców rejestrujących spółki za granicą. Rejestracja firmy za granicą to proces, w trakcie którego można napotkać wiele przeszkód. Popełniane przez przedsiębiorców błędy zazwyczaj wynikają z ich niewiedzy. Jak zatem ich uniknąć? Podstawowym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest wybór złej struktury organizacyjnej firmy. W pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się, czy wybrać jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę, a jeżeli spółkę, to jaką? Ma to wpływ zarówno na Wasze rozliczenia podatkowe, jak i rezydencję samej firmy. Źle dobrana konstrukcja może prowadzić do dodatkowych kosztów, podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji do pozbawienia sensu istnienia takiej konstrukcji. Kolejnym błędem jest wybór złej struktury udziałowej. Zbyt skomplikowana struktura może spowodować zwiększenie kosztów oraz czasu rejestracji spółki. Wynika to z faktu, iż konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów oraz ich tłumaczenie. Co więcej, pamiętajmy, że jednoosobowa spółka zarządzana z terenu Polski może zostać uznana przez fiskusa za polskiego rezydenta podatkowego. Fakt, że na daną działalność nie są w Polsce wymagane licencje lub pozwolenia, może powodować mylne przekonanie, że tak samo jest w innych krajach. Pamiętajcie, każda jurysdykcja rządzi się swoimi wewnętrznymi prawami. Sektor finansowy, turystyczny czy transportowy to najczęściej regulowane obszary gospodarki. Upewnijcie się, że Wasza działalność nie wymaga dodatkowych licencji, pozwoleń czy też ubezpieczeń. Rozpoczynając działalność za granicą, warto wiedzieć, czy i kiedy nasza firma będzie zobowiązana do rejestracji do podatku VAT. Jest to o tyle istotne, iż nawet wewnątrz Unii Europejskiej istnieją różne progi. Dla przykładu, w przypadku Estonii próg ten wynosi 40 000 euro, a rejestracja trwa około 7 dni. W przypadku Czech próg to 46 000 euro, ale cały proces rejestracji trwa około 2 miesięcy. Częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest tworzenie dokumentacji handlowej w języku polskim. Pamiętajmy, większość dokumentacji powinna być tworzona co najmniej w języku angielskim, a najlepiej w języku kraju, w którym spółka jest zarejestrowana. W trakcie pierwszej kontroli i tak będzie trzeba przetłumaczyć te dokumenty. Pamiętajcie, spółkę zagraniczną zawsze rozlicza się w walucie kraju, w którym jest ona zarejestrowana. Nie prowadzimy więc rozliczeń w złotówkach. Brzmi logicznie? Niestety nie dla wszystkich. Jeżeli więc spółka zarejestrowana jest w strefie euro, to obowiązującą walutą będzie euro. Jeżeli została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, wówczas obowiązującym będzie dolar. To tylko niektóre z popełnianych błędów. W praktyce jest ich znacznie więcej. Pamiętajcie, popełniając je, płacicie za nie sami.